No hej, zapraszamy na dalszy ciąg odkrywania miejsc nieoczywistych w lubuskiej Szprotawie. Miłego oglądania. Gotycki zamek w Szprotawie wzniesiony został na przełomie XIII i XIV wieku z inicjatywy książąt głogowskich. Należy pamiętać, że zamek to jedynie element całościowej instalacji obrony miasta. Szprotawa była jedną z systemu twierdz księstwa głogowskiego, obok Głogowa, Kożuchowa i Krosna Odrzańskiego. Na zamku niejednokrotnie rezydowali książęta. W latach 1476-88 zamek w Szprotawie był siedzibą księcia Jana II Żagańskiego, zwanego Szalonym, podczas jego wojny o księstwo głogowskie. W zamkowych murach więził on wziętych do niewoli brandenburskich dostojników, w tym komandora Joannickiego z Łagowa. Ambicje księcia doprowadziły do konfliktu z królem węgierskim Maciejem Korwinem. Pierwsza ciężka próba wojenna miała miejsce podczas oblężenia miasta przez wojska węgierskie króla Macieja Korwina w 1488 roku. Miasto poddało się królowi z własnej woli na bardzo dogodnych dla siebie warunkach dopiero pod koniec grudnia. W 1642 roku na zamku uparcie broniła się załoga szwedzka, ulegając jedynie ciężkim bombardowaniom i szturmom wojsk cesarskich. Wtedy twierdza poważnie ucierpiała. Reszty dopełnił wielki pożar miasta w 1672 roku. Jakiś czas potem pozostałości zamku zaadoptowano na Słodownię, a w 1747 roku w oparciu o zamkowe mury wzniesiono kościół ewangelicki o nazwie Zamek Boży. Kościół funkcjonował do końca II wojny światowej. Wbrew niektórym opiniom, jakie się słyszy, w czasie działań wojennych kościół nie został zniszczony. Po wojnie odbyło się w nim jeszcze kilka sporadycznych mszy, ale po wysiedleniu z terenu Szprotawy większości ewangelików kościół nie był już potrzebny. Po roku 1945 nieużytkowany kościół popadł w ruinę i został częściowo rozebrany. Podobno Rosjanie miedzianą kopułę z dachu wieży zabrali śmigłowcem. Jeszcze w latach 60. można było wejść do środka i tak już w latach 70. we wnętrzu kościoła rosły już tylko trawa i drzewa. I tak było do roku 2001, kiedy to rozpoczęły się prace porządkowe i odbudowa. Na zdjęciu szkoła ewangelicka, obecnie budynek mieszkalno-usługowy z drugiej połowy XVIII wieku.
Według informacji pisarza Igora Witkowskiego opublikowanych w 2009 roku na łamach lotnictwa w odległości 15 km od żagania w kierunku 120 stopni, w tym właśnie miejscu w lesie pod ziemią mieściła się fabryka niemieckiej broni jądrowej, co miało wynikać bezpośrednio z raportu amerykańskiego wywiadu wojskowego. Witkowski podaje, że w meldunku wspomniano wprost, iż broń jądrowa była tu produkowana. Badacze ciągle toczą spory nad tym, jak daleko hitlerowskie Niemcy były zaawansowane w budowie broni atomowej. Trudno mówić o fabryce gotowych bomb, ale może chodziło o wytwarzanie jakichś komponentów czy działalność rozwojowo-badawczą. Na powojennych mapach to miejsce występuje pod nazwą Lagry, a mieszkańcy mówią o nim potocznie prochownia. W istocie literatura niemiecka z 1928 roku wspomina stary magazyn amunicji w Polkowiczkach, a widokówka nadana w 1906 roku ukazuje nawet jej budynek wraz z wartownikami. W latach 20. ubiegłego wieku, a więc już po I wojnie światowej, magazyn przebudowano na baraki mieszkalne, lokując w nich ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci z wadami postawy. Stara mapa z lat 30. zawiera oznaczenie obóz Polkowiczki i ponad 20 budynków w tej lokalizacji. Muzeum Ziemi Szprotawskiej dysponuje zdjęciem lotniczym z 1937 roku, które pokazuje rozplanowanie kompleksu i prawdopodobnie świeże ślady po pracach ziemnych lub budowlanych. Pewien powojenny mieszkaniec Szprotawy twierdzi, że w czasach jego dzieciństwa, w latach 80. ubiegłego wieku, na zachodnim obrzeżu leżały kiedyś grafitowe płytki.
Zdaniem Igora Witkowskiego Niemcy już w 1941 roku budowali grafitowy reaktor, a wiele ośrodków budowlano-konstrukcyjnych po wojnie dokładnie nie rozpoznano. Działające na ziemiach zachodnich zaraz po II wojnie światowej przedsiębiorstwo poszukiwań terenowych było w posiadaniu informacji, jakoby podziemna fabryka działała podczas wojny w pobliskich Małomicach. Jak widać, niewiele po fabryce zostało, a wszelkie informacje zostały utajnione. I to by było na tyle. Widzimy się w niedzielę. Trzymajcie się. Cześć.